Witam, Tomasz Wróblewski i to jest Wolność w remoncie. Wojny i ruchy wojsk kontrolują zbiorową wyobraźnię dziejów, ale to traktaty, te, które je wieńczą, stanowią o ładzie i porządku społeczno-ekonomicznym tej nowej, następnej epoki. Czasem nawet bardzo przypadkowe zapisy wykraczają poza intencje negocjatorów i tworzą ramy znacznie lepszego świata. A czasem złożone, długo negocjowane warunki pokoju na lata pogrążają narody w chaosie, konwulsjach, wendet i rewolucjach. Świat, w jakim nam przyjdzie teraz żyć, zależy nawet bardziej od tego, co stanie się na ukraińskim polu bitwy, od tego, jaki to będzie pokój i kto go będzie podpisywał. Każda wielka wojna jest trochę jak historia pisana od nowa. Są wygrani, przegrani, jeńcy, zabici, ale przemiany technologiczne powodują, że każda wojna na swój sposób jest unikalna. Z kolei dzieje traktatów pokojowych to jakby ciąg cały czas tej samej opowieści. Ten sam traktat udoskonalany przez wieki. Negocjatorzy kontynuują tak naprawdę dzieło swoich poprzedników. Poprawiają zapisy, które kończyły poprzednią wielką wojnę. Unikają tych, które rozpadły się i zamiast gwarantować pokój, tylko podsycały niepokoje. Z kolei mechanizmy, które się sprawdziły, wykorzystują po wieki. Nasza nowożytna opowieść traktatów pokojowych zaczyna się 24 października 1648 roku. Po 30 latach wojen religijnych negocjatorom udało się wreszcie wypracować format, który odtąd będzie dzielił całą naszą historię polityczną na przed i po traktatach westfalskich. Jak pisze Paul Sonino w biografii kluczowego negocjatora kardynała Mazariniego, niezależnie po której stronie historii się opowiadamy, pokój westfalski był i jest przełomowym momentem. Na różnych etapach dziejów różne jego ustalenia będą celebrowane, ale za każdym razem będą wzmacniały jego znaczenie. Negocjacje trwały 5 lat, także podpisów pod traktatami jest wiele, ale oprócz Mazariniego kluczowe były jeszcze dwie postaci. Nuncjusz papieski, późniejszy papież Fabio Chigi i wenecki doża Contarini. Trzech mężów stanu, którzy mimo, a może dzięki swojej głębokiej wierze, rozumieli, jak pisze Derek Croxton w głośnej książce Ostatni chrześcijański pokój, codzienne życie Kongresu Westfalskiego nie było i nie mogło być zdominowane przez konflikt religijny między poganami, chrześcijanami, katolikami a protestantami, ale raczej przez niewyrafinowane, choć wygodne życie mieszczańskie, które będzie odpowiedzią na porządek nowego świata. Jakie negocjacje, taki przyszły świat. Klasyczne państwo westfalskie opierało się na niepodzielnej suwerenności, która wykluczała wpływ obcych państw na jakiekolwiek decyzje panujących i, co najważniejsze, wyłączała Kościół z politycznego sporu. To będzie taka pierwsza nauka dla polityków szukających w przyszłości trwałego pokoju. Skuteczny pokój, trwały traktat nie tyle, że ma zakończyć wojnę, co zidentyfikować systemowe przyczyny tej wojny. Skoro nie sposób jest ludziom porozumieć się co do wiary, to trzeba znaleźć mechanizm, który odpolityczni wiarę. W tym wypadku ludzie Kościoła zdecydowali, żeby odebrać Kościołowi moc polityczną. Święte Cesarstwo Rzymskie straciło swoją formalną rolę takiego średniowiecznego ONZ-u. Jak pisze w historii wojny 30-letniej Tragedia Europy Peter Wilson, odtąd mówiono o wojskach cesarskich, bawarskich, szwedzkich czy czeskich. Nigdy więcej nie mówiono o armii katolickiej czy prawosławnej. Pokój bynajmniej nie oznaczał końca wojen. Wkrótce wybuchły kolejne konflikty w Hiszpanii, Portugalii, konflikty kozackie w Polsce. Ale jak pisał w umowie społecznej Jean-Jacques Rousseau, nie chodziło o to, że imperia zostały zdemontowane, ale że powstała platforma stabilizująca wzajemne stosunki, wypełniająca polityczną próżnię w chwilach słabości i rozbrajająca bomby w chwilach kryzysu. Coś, co przez dobre 400 lat, nawet jeżeli nie gwarantowało pokoju, to zapewniało ramy, do których staraliśmy się zawsze powrócić. Mogliśmy się spierać o ziemię, o rynki zbytu, surowce, o prawa człowieka, ale jak napisze później John Locke w liście o tolerancji, to, co przypisane jest do sfery zmysłów, nigdy już nie winno być przedmiotem politycznego sporu. Te słowa wrócą do nas echem w XXI wieku.
Ale klasyczne państwo westfalskie, tak przynajmniej tłumaczył to w liście do króla Mazariniego, skutecznie chroni ludzi złączonych jedną tożsamością, chroni nasze zwyczaje i kulturę i wszystkich zamieszkujących ziemię jego wysokości. Ten zapis będzie takim krytycznym testem dla ram westfalskich w XIX i XX wieku, kiedy autokratyczni władcy całą odpowiedzialnością za kryzysy, rewolucje, za żądania demokratyzacji zaczną winić element właśnie obcy kulturowo albo obcy etnicznie. To będą pogromy Ormian, Żydów, wysiedlenia Polaków, Tatarów, Bośniaków, wielu innych. Przez wieki to będzie ten paradoks westfalskich umów, które chroniły odrębność wiary w ramach jednego państwa, ale wymagały od obywateli jedności względem całego narodu. Dopiero po koszmarach II wojny światowej to prawo do różnych poglądów, różnej wiary wszystkich mieszkańców, jak i przybyszów będzie chroniona prawem. Najpierw za sprawą Rzymskiej Konwencji Praw Człowieka, a rok później, w 1951 roku, Konwencji Genewskiej, która wprowadzi bardzo rygorystyczne zapisy, praktycznie nakazujące przyjmowania uchodźców niezależnie od kulturowych i ekonomicznych uwarunkowań. Jeżeli coraz częściej mówimy o nowym postwestfalskim ładzie, to nawet nie dlatego, że sama zasada suwerenności jest kwestionowana, bo nie jest, to raczej niezależność państw coraz częściej musi ustępować zmysłom, przed którymi przestrzegał w XVI wieku Montaigne. Musi ustępować ideologiom, które zaczynają zastępować dawne religie. Znaczące elementy współczesnego społeczeństwa obywatelskiego zmniejszyły swoje zainteresowanie państwem, odwołując się do więzi społecznych, które nie przebiegają po linii państwo. To mogą być inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego podejmowane przez amazońskich Indian, Basków w Hiszpanii, ale to mogą też być stowarzyszenia takie z własnymi flagami, własnymi hymnami, które najdziwaczniej czasem interpretują prawa człowieka, rozmywają pojęcie prawa obywatela i czynią z rzeczy intymnych, z rasy, z seksualności, odrębną, materialną ideologię. Organizacje, zrzeszenia oparte na nieterytorialnych podstawach zbiorowej solidarności. Mogą one się odnosić do wieku, do klasy, niepełnosprawności czy właśnie orientacji seksualnej. To grupy, które nie tylko otwarcie często kwestionują suwerenność państw w kwestiach społecznych, ale też domagają się wyodrębnienia praw i budowy osobnego znaczenia dla na przykład różnych preferencji seksualnych. Pierwszy raz na taką skalę od czasu wojen religijnych państwa w imieniu jakichś grup przekonań, zainteresowań wywierają presję na inne państwa, żeby te oficjalnie zakwestionowały kanony wiary, choćby w kwestii aborcji. To prowadzi nas do kolejnego kryzysu westfalskiego, roli instytucji ponadnarodowych. Kanadyjski profesor Howard Adelman, pisząc o ginącym dziedzictwie Westfalii, używa takiej intrygującej metafory takiego mostu, który wisi podtrzymywany po jednej stronie na brzegu suwerenności jednostki i z drugiej suwerenności państwa. Przeciążenie którejkolwiek ze stron, złamanie westfalskiej równowagi może, jak twierdzi, prowadzić do katastrofy. Teoretycznie żadne państwo nie jest zobowiązane do przyjęcia uchodźców z krajów dotkniętych wojną czy katastrofą, pisze Adelman, ale liberalny internacjonalizm stanowi presję nie do przełamania. Widzieliśmy to zaczynając od kruszenia granic w 2015 roku w czasie kryzysu migracyjnego, potem przez wykorzystywanie migrantów do otwartej agresji na drugie państwo, to było w przypadku Polski. Armia aktywistów czy rozmaici dyktatorzy swobodnie interpretują krzywdę i niesprawiedliwość społeczną i potem wymuszają przyznanie statusu uchodźców ludziom, którzy na co dzień podważają wewnętrzny ład i prawa suwerennego państwa, w którym ubiegają się o prawo do rezydowania. W zbiorze polityczno-historycznych tekstów Opuszczając Westfalię autorzy zwracają uwagę, że wiele współczesnych napięć wynika z kryzysu ponadpaństwowych instytucji, tworów jak Bank Światowy, Fundusz Walutowy, ONZ, Unia Europejska, WTO, WHO, instytucji, które zmieniają swoją rolę z administratora w rolę głównego ideologa, coś jakby współczesne
święte cesarstwo, przy czym tak jak Rzym w XVII wieku coraz gorzej i gorzej radzą sobie ze współczesnymi wyzwaniami, pogrążając państwa w chaosie i postępującej destabilizacji. To są doświadczenia pierwszych miesięcy COVID-u oczywiście. To jest kryzys migracyjny, energetyczny, wcześniej kryzys finansowy w 2008 roku, no i też oczywiście teraz kryzys wojny na Ukrainie. Suwerenność westfalska nie pierwszy raz przeżywa swój wielki kryzys. Nie pierwszy raz też jest kwestionowana. Po wojnach napoleońskich mocarstwa uznały, że sam w sobie koncept suwerenności nie jest w stanie zapewnić trwałego pokoju. Gwarantem mogą być tylko mocarstwa, które mają dość sił, dość wojska i woli politycznej, żeby wymusić pokój na innych. I tak w Wiedniu w 1815 roku powstał pionierski system zarządzania europejskim porządkiem za sprawą kongresów, czy dziś powiedzielibyśmy spotkań na szczycie, które na dobrą sprawę przetrwały w swoich abrewiacyjnych formach G20, G7, G8 do dzisiejszych czasów. To wszystko to jest dziedzictwo Kongresu Wiedeńskiego. Niezależnie od tego, jak Święte Przymierze zapisało się w naszej polskiej historii, to mechanizm z punktu widzenia trwałości pokoju był skuteczny. W latach 1648-1789 mocarstwa europejskie stoczyły między sobą prawie 50 wojen. W dziesięcioleciach, które nastąpiły po Kongresie Wiedeńskim, zaledwie 5 wojen. 5 wojen, w których uczestniczyło więcej niż jedno mocarstwo. Nie jest źle. Tajemnicą sukcesu systemu wiedeńskiego było to, że zwycięzcy następnie spersonalizowali swojego wroga. Odpowiedzialnym był Napoleon, a nie kraj, nie Francja. Na tron francuski przywrócono króla z dynastii Bourbonów. Napoleona, jak pamiętamy, wroga pokoju, zesłano na Elbę, potem na Świętą Helenę, a jego były minister spraw zagranicznych, giętki, przebiegły Talleyrand, dalej negocjował warunku ładu europejskiego, ale teraz już w imieniu Ludwika XVIII. Jak pisał Brian Wick w historii wiedeńskich negocjacji, Talleyrand beztrosko zapewnił austriackiego ministra spraw zagranicznych księcia Metternicha, że przywrócona do swych dawnych granic Francja nie marzy już o ekspansji. I w ten sposób francuskie poczucie godności nie ucierpiało nawet wtedy, kiedy Francja zrezygnowała z kontynentalnych ambicji. To jest lekcja, którą myślę, że aż za bardzo do serca bierze sobie obecny prezydent Francji Macron, który co i rusz apeluje o nieupokarzanie Rosji. To jest też lekcja, której nie odrobią politycy w XIX roku, którzy konstruowali kolejny wielki pakt w Wersalu. Wykluczyli wtedy Niemcy z jakichkolwiek rozmów i odebrali im tak naprawdę szansę na odbudowę swojej gospodarki. Inaczej postąpią mocarstwa po II wojnie światowej, gdzie przerzucenie odpowiedzialności na mitycznych nazistów miało być dla Niemców szansą na odkupienie swoich win, a potem szybkie włączenie NRF-u do wspólnoty państw europejskich miało uchronić świat przed nawrotem niemieckich resentymentów. Koncept kongresowy przeżył swojego twórcę, cara Aleksandra, przeżył cały XIX-wieczny model współpracy europejskiej i na dobrą sprawę wciąż obowiązuje, choć znowu zaczyna się kruszyć. Car Aleksander, przynajmniej jak na Rosję, był zaskakująco liberalnym politykiem. W 1804 roku na swojego sekretarza mianował polskiego patriotę Adama Czartoryskiego. Jego rola zresztą doskonale została opisana przez Adama Zamojskiego, myślę, że najlepszej książce o Kongresie Wiedeńskim, która wydana była po polsku. Czartoryski optował za systemem parlamentarnym w Finlandii, sprawił, że nadano Polsce też konstytucję, a później poparł monarchię konstytucyjną we Francji. Przy całej jednak tej mądrości, przemyślności, koncert Mozart był pełen niespójności i sprzeczności. Jak to często bywa, dopóki żyli ojcowie Wielkiego Pokoju i wciąż mieli w tyle głowy koszmar francuskiej rewolucji, to mechanizm się toczył, jakoś działał. Z czasem przeradzał się jednak w taki koncert mocno zgorzkniałych arystokratów, którzy przede wszystkim bronili swojego stanu posiadania, którzy przekonani byli, że każde przemiany społeczne należy od razu topić we krwi. Każdy czego innego chciał od kongresu. Rosjanie chcieli, żeby kongres był zalążkiem przyszłego światowego rządu.
Brytyjczycy uważali go za system dyplomacji konferencyjnej, Austriacy za sposób na podtrzymanie Rosjan i Prusaków, a Francuzi za środek do odwrócenia uwagi od Francji. Trochę jak Niemcy po II wojnie światowej traktowali wspólnotę europejską, żeby odwrócić uwagę od Niemiec. Ale koniec końców Wielka Brytania, Francja ze swoimi systemami instytucjonalnymi, z burżuazją, samodzielną klasą średnią utraciły nić porozumienia z autokratyczną Rosją i Prusami. System kongresowy formalnie zakończył się w 1823 roku, gdy wielkie mocarstwa przestały się regularnie spotykać. Jednak system kontroli, nadzoru nad Europą, to święte przymierze, trwało jeszcze 3 dekady. Tym, co zwykle trzyma dawnych sojuszników dłużej niż sugerowałaby na to wspólnota interesów, to strach. Strach, że zmiany technologiczne i w konsekwencji przemiany społeczne pozbawią panujące elity władzy. Święte przymierze przetrwało dzięki właśnie strachowi. Strachowi przed falą ogólnoeuropejskich rewolucji w 1848 roku. Monarchowie Austrii, Prus, Rosji udzielili wtedy sobie wsparcia, zdławili ruch narodowo-demokratyczny. Jak pisał Robert Strauss-Hupke w takim wielkim historyczno-filozoficznym dziele Przeciągnięty konflikt, monarchowie w strachu przed demokratyzacją i narodem, który zacznie zastępować ich rodowe hierarchie, zadzierżnęli przymierze, choć niewiele mieli już ze sobą wspólnych interesów. Autentyczny ruch wyrosły na przemianach rewolucji przemysłowej został utopiony we krwi. Potem odrodzi się po latach w swojej bardziej radykalnej formie, z całym spektrum ekstremalnych lewicowych ideologii, kolejno od socjalizmu po faszyzm i komunizm. System kongresowy umierał w konwulsjach. Po wiośnie ludów przyszła wojna krymska, powstanie styczniowe w Polsce, rewolucja 1905 roku, wojny bałkańskie, aż po koszmar, nieuchronny finał, I wojnę światową. Władcy dostali całe multum sygnałów ostrzegawczych wcześniej. Wiedzieli, że kongres sięgnął kresu swoich możliwości, że świat rewolucji przemysłowej trzeba zacząć układać na nowo. Myślę, że to może być lekcja dla wszystkich, którzy dzisiaj są przekonani, że ten panujący obecnie chaos przemiany rewolucji cyfrowej zdołamy opanować sztywno, trzymając się naszych liberalnych dogmatów. Generalnie mechanizmy polityczne zakładające jednomyślność wcześniej czy później pękają. W miarę jak blekną wspomnienia wojenne, rozpadają się więzy, które pomogły utrzymać tę koalicję, a nowi przywódcy są już mniej skorzy do kompromisów. Narastają odtarcia, bo każde państwo jest przekonane, że to ono właśnie bardziej poświęca się dla innych. Dynamika zmieniających się percepcji sprawia, że każdy naród pamięta zdarzenia, gdzie on właśnie musiał się ugiąć dla dobra innych. Zapomina te, gdzie inni poświęcali się dla niego i choćby z tego powodu doświadczenia koncertu mocarstw warto dzisiaj studiować pod kątem narastających resentymentów w ramach NATO czy Unii Europejskiej. Żalów Stanów Zjednoczonych pod adresem niedozbrojonej Europy, która nadużywa ponoć amerykańskiego parasola bezpieczeństwa i w drugą stronę Niemców przekonanych, że Amerykanie traktują ich jak półkolonie i szantażują wycofaniem wojsk. Ale i nasz mały koncert państw Unia Europejska to też jest klasyk coraz bardziej rozstrojonej orkiestry, pełnej resentymentów. Wschód, zachód, północ, południe. Wszystko, wszyscy ze sobą. Kissinger w swoim monumentalnym dziele Świat obudowany, chodzi o lata 1812-1822, pisał: po raz pierwszy w historii mężowie stanu podjęli próbę stworzenia instytucjonalnych mechanizmów nadzorowania stosunków między suwerennymi państwami w celu utrzymania pokoju i stabilności na świecie. Restaurowali to, co udało się najwartościowszego wyciągnąć z traktatów westfalskich. Próbowali ratować pokój zmieniającego się świata. I co do zasady, system stanowił inspirację nie tylko dla narodów do końca XIX wieku, ale także dla Ligi Narodów i Organizacji Narodów Zjednoczonych. I jak pisał Kissinger, rzadko kiedy narody tak sumiennie uczyły się w historii z przeszłości, a jeszcze rzadziej wyciągają z niej właściwe wnioski. W przeciwieństwie do Kongresu Wiedeńskiego, ugoda wersalska po I wojnie światowej była studium porażki. Upokorzone Niemcy zaakceptowały warunki pokoju, nie miały innego wyboru, ale też szans na
wywiązanie się z tych postanowień i żądanych reparacji. Polska była wielkim wygranym, jak pamiętamy, wersalskich umów, ale i tak w traktatach pisana była już nam klęska. Podział terytorialny demontujący Austro-Węgry i zostawiający rozdrobnioną Europę Środkową bez twardych gwarancji mocarstw tworzył tak naprawdę wielką pustkę w sercu Europy. Prezydent Wilson zresztą przewidział to już w chwili powołania Ligi. Jak mówił, wcześniej czy później Niemcy będą w Europie Środkowej szukać miejsca, gdzie mogą rozciągnąć swoje panowanie nad innymi narodami. Technicznie pieczę nad światem sprawować miała Liga Narodów, która została zbudowana, oparta o 14 punktów prezydenta Wilsona. On zresztą nigdy nie rozwinął tych punktów. Ligę zaprojektował brytyjski dyplomata Lord Robert Cecil. Według Cecil państwa członkowskie miały się zbierać co 4 lata. Na czele miała zasiadać Rada 5, która zbierała się raz w roku. I wielkie mocarstwa, jak czytamy w biografii Cecil, na dobrą sprawę projektowały coś, co było tylko przedłużeniem systemu kongresowego. Było przedłużeniem, ale pozbawionym jakiegokolwiek wpływu na inne państwa. Instytucja pełna była wzniosłych haseł, takie jak pokój przez praworządność, harmonia interesów, światowy skarbiec wartości, harmonia świata i wiele innych. Rozkoszne słowotwórstwo, które do dziś charakteryzuje ponadnarodowe instytucje, w rzeczywistości pozbawione realnego wpływu na stabilizację polityczną. Trzecia Rzesza zaproponowała wtedy alternatywny projekt, taki komitet dyktatora globalnego, gdzie kilka mocarstw sprawowałyby władzę nad powierzonym im obszarem wpływów i w razie konieczności podejmowałoby tam interwencję zbrojną. Projekt upadł, ale jak mówiłem, wojna do wojny jest niepodobna, ale pokoje i owszem. Powrót do konceptu totalitarnej, wersalskiej wersji koncertu mocarstw zobaczymy w Jałcie, gdzie tym razem Amerykanie i Brytyjczycy bardzo chętnie już złożą podpis obok Stalina. Co ciekawe, też koncept do złudzenia przypominają dzisiaj rozwiązania putinowskiej propozycji zmiany porządku sił w Europie, przedstawioną tuż przed wojną z Ukrainą. Susan Pederson w książce Guardianie, to jest książka o Lidze Narodów, pisze: pod koniec lat 30. Liga Narodów podupadła. Poszczególne techniczne biura kontynuowały swoją działalność, zajmując się monitorowaniem epidemii, analizą danych ekonomicznych, wymianą transgraniczną, negocjowaniem standardów pracy i promowaniem norm humanitarnych. Jednak mechanizm bezpieczeństwa upadł. Jakby ktoś dzisiaj tak pisał historię ONZ-u, pewnie tak samo by brzmiała. Kiedy Japonia wysłała wojska na podbój Mandżurii, Liga nie miała żadnych narzędzi, żeby przeciwstawić się interwencji. Zresztą trochę jak dziś ONZ, które głosuje swoje kolejne ładnie brzmiące rezolucje potępiające Rosję. Jeszcze w czasie II wojny światowej alianci postanowili zlikwidować Ligę Narodów i zastąpić ją Organizacją Narodów Zjednoczonych. 3 główne alianckie mocarstwa, Wielka Brytania, Związek Radziecki, Stany Zjednoczone, były przekonane, że głównym problemem Ligi była jej słabość organizacyjna i twierdzili, że wystarczy powołać stałą, a nie sezonową radę wykonawczą, która byłaby wybierana przez zgromadzenie i problem zniknie. W ramach ustaleń w Poczdamie Niemcy przestały istnieć jako jednolite państwo, podzielono je na 4 strefy, które wkrótce staną się 2. Kraj stracił wtedy znamiona suwerenności i na dobrą sprawę odtworzony został system kongresowy z Ameryką i Rosją sowiecką jako gwarantami pokoju. Kongres wiedeński na sterydach tak naprawdę. Forma okazała się zaskakująco trwała, mocna propozycja pokojowa. Pod amerykańskim parasolem powstał pakt obronny i nowa instytucja europejska. Podział w naturalny sposób z aliantów oczywiście stworzył głównych antagonistów i dał dość szybko początek zimnej wojny. Zachodnie Niemcy wykorzystały zimną wojnę, zdołały odwrócić uwagę od swojej niepewnej państwowości, zyskały czas na odbudowę i restaurację potęgi gospodarczej i w ten sposób sławne pytanie ekonomisty Wilhelma Röpke w książce Niemieckie pytanie, co zrobią Niemcy, pozostanie dylematem na kolejne epoki. To pytanie leżące zresztą u podstaw wszystkich konfliktów od połowy XIX wieku zniknęło. Przynajmniej tak sądzono, że zniknęło. Tak szybko jak wcześniej zniknęło zagrożenie ze strony Francji.
Zimna wojna zakończyła się tak, jak się zaczęła. Bez jednego strzału, ale też bez żadnych twardych paktów i bez żadnych ustaleń pokojowych. Za traktat miała nam wystarczyć konferencja 2+4, która uznawała pokojowe zjednoczenie Niemiec. W ten sposób w 1990 roku, tak naprawdę dopiero wtedy, pół wieku po II wojnie światowej, zakończyła się II wojna światowa. Wizja wspólnego europejskiego domu, o czym mówił Michał Gorbaczow, uwzględniała wolność państw Europy Wschodniej i przewidywała nowe partnerstwo między Zachodem a przekształconym blokiem sowieckim. Stosunki między dawnymi wrogami były początkowo serdeczne, ale konflikt wpisany był w nigdy niepisane ustalenia pokojowe. Kiedy Margaret Thatcher, George Bush, Gorbaczow, François Mitterrand, Helmut Kohl, pokolenie wyrosłe na II wojnie światowej, przechodziło na emeryturę, to już ani krew, ani wspomnienia, ani wzajemny strach nie łączył już Rosji z resztą Europy. Traktat o utworzeniu Unii Europejskiej w 1992 roku podpisało 12 państw. Z czasem dołączyły do niego kraje z obszaru dawnych rosyjskich wpływów. NATO rozszerzyło się na wschód i tak naprawdę pierwszy raz od XVII wieku wschód znowu stał się Zachodem, był w centrum Europy. Po drugiej stronie Rosja usiłowała pozbierać się po przegranej zimnej wojnie. Sztuczna konstrukcja wspólnoty niepodległych państw Borysa Jelcyna została szybko opuszczona przez Gruzję, potem Ukrainę. Oba kraje zresztą gotowe były szybko przeskoczyć do NATO i Unii Europejskiej. W 2020 roku to, co zostało po dawnym imperium, to tylko resentymenty, pretensje i poczucie krzywdy, wsparte oczywiście milionową rosyjską armią. W ciągu kilku lat wpływy Moskwy w Europie ograniczały się do Mińska i pewnie dwóch zaprzyjaźnionych państewek na Bałkanach. Myślę, że żadne imperium w historii, żadne, które nie przegrało globalnego starcia jak Francja w 1815, Austro-Węgry w 1919 czy Niemcy po dwóch wojnach światowych, żadne imperium nie kurczyło się tak szybko jak Rosja. Putin coraz głośniej wyrażał swoje frustracje, nawiązywał do dawnej kongresowej idei sfery wpływów. Zachodni przywódcy z kolei bagatelizowali to, odwoływali się do westfalskich idei suwerenności i niezależności decyzji państw. I myślę, że to poczucie niezrozumienia, niesprawiedliwości legło u zarania nowej rosyjskiej doktryny, która legitymizowała agresję i próby odwojowania tych ziem podbitych jeszcze za czasów carskich. Ostatni artykuł Putina tuż przed samą wojną na temat historycznej jedności Rosjan i Ukraińców prowadzi czytelnika przez ponad 1000 lat. Od plemion starożytnej Rusi, największego państwa w Europie, następnie przez świętego Włodzimierza Kijowskiego, hetmanów, bojarów, wieki Rzeczpospolita i obojga narodów. I Putin argumentuje, że współczesna koncepcja narodu ukraińskiego jest niczym innym jak tylko produktem jakiegoś niecnego połączenia bolszewickiej inżynierii politycznej i zachodniej nienawiści do Rosji. Zarówno myśl, jak i rekomendacje Putina czy jego ideologów na dobrą sprawę niewiele odbiegają od rozgoryczonych ideologii Niemców i Włochów w latach 30. poprzedniego wieku. Przebija z nich charakterystyczne poczucie egzystencjalnego zagrożenia, nie mające żadnej racjonalnej perspektywy. To nie zmienia faktu, że desperacja Rosji budzi lęki tak dobrze znane z początków II wojny światowej. Dla jednych jest bodźcem do ponownego integrowania Zachodu, dla innych do trwogi, uciekania. W wywiadzie dla francuskich gazet Macron powiedział, że utrzymywanie dialogu z Putinem jest dziejową koniecznością, abyśmy w dniu, w którym ustaną walki, mogli zbudować rampę wyjściową z pomocą środków dyplomatycznych. Andrzej Nagorski w tym doskonałym felietonie podsumował to, przypominając, że w 1940 roku to Waszyngton, Stany Zjednoczone w październiku 1940 roku apelowały, żeby Londyn jak najszybciej poddał się i zawarł jakiś układ z Hitlerem, ponieważ walka nie ma sensu i trzeba walczyć o pokój. W ostatnich wersach swojej wielkiej książki Henry Kissinger pisał: naród może być świadomy prawdopodobnych konsekwencji zagłady, ale jego wiedza będzie pusta, jeśli nie będzie w stanie dostrzec swojego miejsca w świecie, który po niej nadejdzie.
Dziś niemal stuletni Kissinger, autor doskonałej opowieści o Kongresie Wiedeńskim, sugeruje układanie się z Putinem dla przywrócenia Starego Ładu. Ale im dłużej trwa ta wojna, widzimy, jak rozciąga się na wszystkie inne sfery naszej geopolitycznej rzeczywistości, rozpadający się porządek polityczny, handlowy, energetyczny, finansowy, medialny, rwące się łańcuchy dostaw żywności. Im bardziej ten nasz świat się bałkanizuje, tym wyraźniej widać kruchość tego globalnego liberalizmu. I jak 207 lat temu i 374 lat temu, historia przypomina nam, że czas znów przepisać nasz traktat na pokój. Zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, na kanale YouTube oraz na Spotify i w podcastach iTunes.